Przejdźmy teraz do tego, co najczęściej widzi klient, czyli kart danych technicznych handlowych. Orlen Max Expert 0W30, Fuchs Titan GT1 Pro C3 oraz Motul Specific 504 łamane przez 507. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym, a jednocześnie rzadko poruszanym tematem. Dlaczego widma w podczerwieni wielu olejów silnikowych wyglądają niemal identycznie, mimo że są to produkty różnych marek, różnych cen i różnych deklaracji producentów. Pokażę Wam, co naprawdę mówi nam analiza widmowa, co potwierdzają karty charakterystyki z numerami chemicznymi oraz jak te informacje mają się do tego, co widzi klient w kartach danych technicznych. Krótko mówiąc, odpowiemy sobie na pytanie, czy te oleje faktycznie różnią się chemicznie i jeśli tak, to czym. Zgromadziłem już sporo ponad 100 widm FTIR dla świeżych olejów i zauważyłem coś bardzo charakterystycznego. Są takie oleje silnikowe, nawet z tych pochodzących od renomowanych producentów, które mają niemal identyczny profil widmowy w porównaniu do innych olejów. Linie nakładają się prawie jak kalka. Gdy to zobaczyłem, było to dla mnie bardzo zaskakujące i zacząłem zgłębiać ten temat. Niemniej jednak warto to podkreślić w tym miejscu, zdecydowana większość ma widma wyraźnie różniące się od siebie. Różnice są zwykle oczywiste już na pierwszy rzut oka, jednak wśród tych wszystkich próbek trafiają się pojedyncze pary olejów, które można uznać za niemal bliźniacze, ich widma nakładają się praktycznie 1 do 1. To właśnie te przypadki budzą największą ciekawość, bo pokazują, że czasem różne produkty handlowe mogą mieć niemal identyczny fundament chemiczny. Zanim przejdziemy dalej, ważne zastrzeżenie. W tym materiale korzystam z kart charakterystyki i kart handlowych, które udało się zdobyć. Nie wszystkie dokumenty mogą być aktualne i nie mam pewności, czy odpowiadają dokładnie tym samym partiom olejów, które badałem w podczerwieni. Traktujemy je jako przybliżone źródło informacji, a nie absolutną rekonstrukcję formulacji. Teraz przejdźmy do sedna. Podczerwień pokazuje strukturę chemiczną grup funkcyjnych, wiązania CH2 i CH3 obecne w bazach parafinowych, estry, które odpowiadają za modyfikację właściwości oraz część dodatków, które mają aktywne grupy absorbujące w podczerwieni. Powstał o tym osobny odcinek, dlatego odsyłam do niego osoby zainteresowane zgłębianiem tych niuansów. Dzisiaj kluczowy punkt. Większość nowoczesnych olejów, zwłaszcza tych, które spełniają normę Volkswagena 504 łamane przez 507, powstaje z bardzo podobnych olejów bazowych. To są frakcje hydrokrakowane grupa 3 i lub grupa 3+, o tych samych charakterystycznych pikach w podczerwieni. Nic dziwnego, że widma są do siebie niemal identyczne. Kiedy spojrzymy do kart charakterystyki, widzimy to samo potwierdzenie. W przypadku 4 analizowanych dzisiaj olejów Orlenu, Motula, Fuchsa i Valvoline producenci deklarują praktycznie identyczne rodziny substancji bazowych. Najczęściej pojawia się ta sama, bardzo powszechna w branży grupa destylatów parafinowych, obrabianych wodorem, oznaczona numerem CAS 64742-547. Obok niej pojawiają się pokrewne frakcje C20-50, takie jak oleje hydrokrakowane i hydrorafinowane o niemal tej samej charakterystyce chemicznej. To baza, którą wykorzystuje ogromna część rynku, bo jest stabilna, przewidywalna i dobrze spełnia wymagania nowoczesnych norm niskoemisyjnych. Natomiast to, co jest szczególnie interesujące, to fakt, że mimo iż wiele olejów korzysta z tej samej rodziny surowców, tylko nieliczne, tak jak te 4, mają tak zbliżone widma w podczerwieni. To oznacza, że podobieństwo nie wynika wyłącznie z rodzaju bazy, ale również z bardzo zbliżonych proporcji poszczególnych frakcji oraz dodatków. Właśnie te proporcje decydują o finalnym kształcie widma. Dlatego spośród około 140 przebadanych olejów tylko dla kilku par można znaleźć niemal bliźniacze odpowiedniki 1 do 1, chociaż wiele z nich teoretycznie bazuje na podobnych surowcach. Co z różnymi rodzajami dodatków? Podczerwień nie odczyta pełnego składu pakietu dodatków, zwłaszcza wtedy, gdy substancje występują w bardzo małych stężeniach lub mają podobne pasma do baz olejowych. Na przykład ZDDP, czyli dodatki fosforowo-siarkowe pełniące funkcję przeciwzużyciową, pojawiają się w widmie, ale jego intensywność może być maskowana przez silne sygnały samej bazy. Detergenty i dyspergatory często mają budowę, która nie daje jednoznacznych, oddzielnych pików, dlatego w podczerwieni widać cały obraz, ale nie każdy szczegół. To nie jest spektroskopia selektywna dla pojedynczych dodatków, to skan całej mieszaniny. Pojawia się więc naturalne pytanie, skoro widma olejów są tak podobne, to czy mogą się one znacząco różnić stabilnością, odpornością na ścinanie czy parametrami w długiej eksploatacji?
Odpowiedź brzmi tak, mogą. Podczerwień pokazuje skład początkowy, ale nie przewiduje, jak stabilne będą modyfikatory lepkości, jak szybko utlenią się estry, ani jak pakiet dodatków będzie reagował w wysokich temperaturach. Podczerwień zobaczy utlenienie, zobaczy degradację estrów i wzrost karbonylów po przebiegu. Oleje o podobnym widmie na wejściu mogą zachowywać się zupełnie inaczej po 10 czy 15 tysiącach kilometrów. Wracając do kart charakterystyki, ciekawym przypadkiem jest karta Motula, w której ta sama substancja z tym samym numerem CAS i REACH pojawia się w dwóch osobnych wierszach. To nie jest błąd odczytu, dokument faktycznie wygląda w ten sposób i jest to o tyle zastanawiające, że producenci zazwyczaj podają zakresy procentowe, a nie konkretne wartości, co samo w sobie już dość skutecznie kamufluje proporcje i utrudnia dokładne odwzorowanie formulacji. W tym kontekście rozbijanie identycznej substancji na dwa wiersze jest nietypowe i bardziej wygląda na błąd redakcyjny lub efekt generowania karty przez automatyczny system SDS niż celową próbę ukrycia składu. Niezależnie od przyczyny, dla podczerwieni nie ma to żadnego znaczenia, podczerwień widzi sumę tych komponentów, więc oba wiersze i tak reprezentują dokładnie tę samą bazę. Przejdźmy teraz do tego, co najczęściej widzi klient, czyli kart danych technicznych handlowych. Orlen Max Expert 0W30, Fuchs Titan GT1 Pro C3 oraz Motul Specific 504/507 to oleje w pełni zgodne z normą Volkswagena 504/507, wszystkie w klasie ACA C3, ich parametry, lepkość w 100 stopniach, wskaźnik lepkości HTHS, temperatury płynięcia są wyjątkowo zbliżone. To ta sama rodzina produktów, zaprojektowana pod te same wymagania i najczęściej oparta na tych samych bazach. I teraz najważniejszy wniosek. FTIR pokazuje nam, że chemiczny fundament większości olejów 504/507 jest bardzo podobny. Karty charakterystyki potwierdzają, że bazy chemiczne są często identyczne. Karty handlowe pokazują, że te oleje spełniają te same specyfikacje. Różnice między nimi nie leżą w podstawowej chemii widocznej w widmie. Różnice leżą w tym, jak olej będzie zachowywał się w trakcie eksploatacji, jak stabilny będzie pakiet dodatków, jak będzie wyglądała degradacja lepkości, jak szybko pojawią się oznaki utleniania i jaka będzie odporność na ścinanie. Dlatego dopiero analiza oleju po przebiegu pozwala zobaczyć prawdziwe różnice między olejami, nawet wtedy, gdy świeże widma wyglądają jak dwie kopie tej samej próbki. Dlatego jeszcze raz, reasumując, z punktu widzenia konsumenta warto wiedzieć, że fundamentem wielu olejów, nawet tych różnych marek i z różnych półek cenowych, bywa ta sama baza olejowa. To dlatego ich widma FTIR tak często wyglądają podobnie. Prawdziwe różnice pojawiają się dopiero w pakietach dodatków i w tym, jak dana formulacja zachowuje się w trakcie pracy silnika. Dlatego ocena oleju nigdy nie powinna opierać się wyłącznie na deklaracjach producenta czy samym widmie świeżego produktu. Najwięcej mówi dopiero analiza po przebiegu oraz rzeczywiste zachowanie oleju w eksploatacji. Dzięki za oglądanie i jak powiedziałby pewien znany człowiek internetu, życzę Wam znośnego weekendu, a Waszym silnikom równie znośnej pracy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.